Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś bardzo wyjątkowy, finałowy odcinek pierwszego sezonu Czasu Antenowego. Porozmawiamy o szwajcarskiej marce Aviator, a ze mną jest właściciel dystrybucji marki Aviator w Polsce, firmy Poliot Euro, pan Gocza Gigauri. Bardzo mi miło, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Gocza, bardzo dziękuję za przyjazd, bardzo dziękuję za przywiezienie ze sobą tak wielu ciekawych eksponatów, które bardzo chętnie obejrzę. Myślę, że nasi widzowie również chętnie poznają i zobaczą. Zacznijmy od samej marki. Marka pochodzi ze Szwajcarii. Słyszałem, że jej siedziba jest usytuowana w takim bardzo wyjątkowym i ciekawym miejscu. Mógłby Pan coś o tym opowiedzieć? Tak, panie Arturze. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło, że w ten sposób firma Zegaronia chce dotrzeć do odbiorców detalicznych, co kupują. Żeby wiedzieli trochę o historii, o marce, co ona ma, czego nie ma, jakie ma atuty, jakie ma plusy, jakie ma minusy i to wtedy klient sam wybiera, co ma kupić. Tak, to jest marka Aviator, marka szwajcarska. Początki lat 2000 to było produkowane na różnych mechanizmach. W 2006 roku w miejscowości Porrentruy, to jest kanton Jura, to jest tam słynny kanton, tam jest dużo potężnych marek szwajcarskich, znanych. I tam stworzył taki koncept, żeby stworzyć coś, co i według nazwy, jak widzimy, to jest nazwa Aviator, dołączała do elementów związanych z awiacją. Tak, to jest jedyna marka na świecie, która rzeczywiście według rozpoznawalności to jakby mówi o tym, że to jest marka związana z awiacją. Wszystkie komponenty, wszystkie rzeczy, które są stworzone tam w tych zegarkach, to są pochodzenia szwajcarskiego, dlatego to jest marka Swiss Made. Szkła szafirowe, odoszczelność 10 atmosfer i wszystkie elementy każdej linii zegarkowej, a tych linii jest 4, od Bristola, Douglasa, Air Cobry i MiG 29, każda linia zegarkowa kieruje, nakreśla elementy związane właśnie z tymi statkami powietrznymi. Czyli każda linia faktycznie odzwierciedla DNA marki, to Tak po co jest. ona została stworzona. Ale wróćmy do miejsca siedziby. Czy to jest prawda, że Aviator ma siedzibę na pasie startowym? Aviator ma lab w firmie Aviator. Tak, to jest lotnisko w Porrentruy i on jest taki stworzony jak piramida. Oczywiście cały taki okrągły. I na samej górze jest cały lab, całe biuro projektowe, żeby czerpać inspiracji właśnie z tego, jak samoloty lądują, jak startują. I widać wszystko, cały krajobraz tego regionu, bardzo ładny. I tak, to jest wszystko. Czyli faktycznie ta inspiracja jest tuż za oknem dla projektantów. Niesamowita historia. A gdyby mógł Pan pokrótce opowiedzieć o każdej z 4 serii w marce? Tak, jak mówiłem, kolekcja marki Aviator to się dzieli na 4 poszczególne linie. To jest linia Bristol, zegarki wyraziste, duże. Taką bardzo ważną zaletą jest to, że tam nie ma teleskopów. Do czego to zmierzam? Jak Pan wie, lat 100 temu ludzie próbowali latać. Jak próbowali latać, potrzebowali czasu. Kiedyś zegarki były tak zwane cebulka w kieszeni, takim tym. Zaczęli latać, potrzebowałem czasu, żeby wyliczyć paliwo, ile przelecieli. To domyśleli się, że zrobią z tej cebulki, zrobią kolejne oczko i założą zegarek albo na rękę, albo na nogę, żeby było pod wzrokiem. Żeby nie trzeba było sięgać. Tak jest. A ponieważ w tych kabinach było zimno, nie jak teraz, oni jak wiecie, założyliście, mieli takie grube kurtki, tak, z takimi myszkami i zakładali albo tu, żeby było pod wzrokiem i patrzyli, ile zostało paliwo, ile przylecieli. I ta moda, ponieważ ich wszędzie witali, jako pierwszych, ich wszędzie lubili i ta moda właśnie przez pilotów z tych cebulek tak zwanych, zegarów kieszonkowych, przeszła na nadgarcek. I to jest ta ewolucja.
Także piloci to moduł wprowadzili. Czyli oni byli prekursorami dzisiejszego zegarka naręcznego w pewien sposób. Mhm. Tak jest. I dlatego tam w tych linii Bristol jest nie teleskop, a stały ten. I pasek jest też na tak zwane śrubki. Tak. Kolejna edycja to jest edycja Douglas. Bardzo popularna edycja. Tu o tej edycji można powiedzieć bardzo dużo, bo firma Aviator, szwajcarska firma Aviator stworzyła dla Polski taką limitację, gdzie w tym zegarku jest wyjątkowo na skalę światową rzecz, wahniak w postaci godła polskiego. Żaden kraj, żadna firma, żaden dystrybutor, nigdzie nie ma takiego alternatywy w żadnej marce w Polsce. I mało tego, datownik jest w języku polskim. Ten zegarek posiada datownik i dzień tygodnia. Jest po polsku poniedziałek, wtorek i tak tu niedzieli. Ale to jest mało. To wszystko było jakby połączone z polskością w ten sposób, że w latach 70. i obecnie żyjący, pracujący był konstruktor Andrzej Frydrychewicz, który stworzył bardzo dużo rzeczy związanych z awiacją. Tam jest taka gruba książka, co on stworzył. Te dane są dostępne, jak ktoś jest zainteresowany, to można zobaczyć, co on stworzył, bo nasz czas antenowy nie pozwoli nam, żeby to wszystko opowiedzieć, ale mówiąc w paru słowach, to jest osoba, która stworzyła koniki eksportowe dla Polski. W różnych państwach były biura, które sprzedawały samoloty dla strażaków wodnych, dla firm, które na przykład samoloty pryskają jakąś tam chemią na polach uprawnych? Tak. I tego typu było bardzo dużo. I nasze samoloty były tanie, dobre i powszechne. I właśnie w latach 70. pan Andrzej Frydrychewicz dostał zapotrzebowanie z kanadyjskiej firmy Aircraft Canadian. Ta cała wiedza, o czym mówię, jest normalnie dostępna w sieci, można przeczytać. I mianowicie oni szukali dla Douglasów silników. A w polskich PZL-ach, PZL to jest Polskie Zakłady Lotnicze, w Koninie, te silniki byli. Oni byli mocy od 1000 koni, Kanada szukała 1100. Pan Andrzej, jako konstruktor, przerobił, to wzmocnił. Mało tego, ten silnik dopasował do skrzydeł Douglasa. A dlaczego 1100? Bo warunkiem, żeby ten samolot latał, to jest to, że jakby, nie daj Boże, a samolot miał 2 silniki, który silnik padł, to jeden silnik ma i wystartować, i posadzić. I oni wszystko stworzyli, pan Andrzej dopasował ten silnik do skrzydeł, wszystko jest super. Firma kanadyjska już miała klienta na tabor ten samolotów do Kolumbii. Rząd kolumbijski już miał załatwioną pożyczkę w rządzie kanadyjskim. Wszystko się kręciło fajnie i właśnie tym prekursorem jest pan Andrzej, który to wszystko stworzył. I szkoda, że taką osobę jak Andrzej Frydrychewicz, Polak, nikt do tej pory jakby nie opisał, nie pokazał całemu światowi. I naszym zadaniem też jest to, żeby podkreślić tą polskość, że taka osoba żyjąca do dzisiaj ma 91 lat, wykłada w Politechniki Warszawskiej. Tak, żyjąca, aktywna, żywa legenda, można tak, powiedzieć, tak, pan Andrzej. tak. I cieszymy się, że możemy w ten sposób podkreślić w tym modelu i w tym zegarku pana Andrzeja. Dobrze. O modelach Douglas Day-Date polskiej edycji jeszcze za chwilę, ale jeszcze 2 serie. Bristol, Douglas, co jeszcze? Aircobra i MiG. Aircobra jest zegarkiem klasycznym, które ma big datę, szkło szafirowe, bardzo fajny kształt, prosty i jest na bransoletie stalowej lub na pasku skórzanym.
MiG już ma trochę inną kopertę, nieokrągła. Ona w każdym samolocie, to nieważne jakim, zawsze jest zegar pokładowy. Pilot musi mieć zegar, który jest odrębny od tych zegarów pokładowych. Bo w razie W te sekundy, które mu zostają, on wie, co ma robić. Czyli A jakby jak musi być prędkością- poza systemem. Tak, no jak system padnie, a system jest włączony z zegarami pokładowymi, to nie ma czasu, tak? Stąd każdy pilot ma co 8 lat, tak się należy, dostaje zegar, żeby był niezależny. I z tych innych zegarów pokładowych właśnie są zegary, które były w MiG-29 i na bazie tego firma Aviator stworzyła właśnie taki koncept, który jest podobny do tych zegarów pokładowych, które są w MiG-29. Tak, czyli ten design zegara pokładowego był inspiracją do zegarka naręcznego. De Tak. facto. Okej. I czy... Można pokazać na zegarkach. To bardzo proszę, oczywiście. To jest ten zegarek. To jest bardzo dużo funkcji. Do każdego zegarka jest taka książka, gwarancje i tłumaczenie wszystkiego. To są telemetry, tachymetry, to mile na kilometry, to wszystko, suwak geograficzny, to jest tyle rzeczy, normalnie jak kalkulator działa. I to wszystko działa. Tak? To można wszystko według tej instrukcji przeczytać, sprawdzić i zrobić. Mało tego, tak to wygląda, szkło szafirowe, wodoszczelność 10 atmosfer, śmiało można się wykąpać, nie zdejmując zegarka. Pasek jest nie guma, nie silikon, a jest kauczuk. Okay. Tak. Z tyłu zrobiony kamuflaż, który tu jest jakby wytłoczony, i przez to, że są różnicy tych wytłoczeń, tak, powietrze chodzi i nie ma na nadgarstku ręka się nie poci i jest To komfort. też się nie odparza, tak? Tak. To jest bardziej komfortowe. Tak. Coś, co zwraca moją uwagę, to też szerokość koperty i grubość koperty, która no jest bardzo dobrze wyważona. To znaczy zegarek jest dłużej czytelny, ale nie jest ciężki, tak? Po tej kopercie Tak. widać, że on musi dobrze leżeć. On na fajnie, nadgarstku. fajnie się układa, bo widać kształt zegarka. Z tyłu jest MiG-29 w 3D. Piękny. Przynajmniej jest tak, że tylko osoba, która to posiada, wie, co ma. Tak, to To jest prawda. 3D. I to jest wypukłe. ten samolot, z którego inspiracja była, by stworzyć ten zegarek. Te wszystkie elementy, które są na tym tyłu, przyciski, ranty, to są ranty pod różnym kątem, spoiler, szlif, wszystko pokazuje elementy, które są od wdechu miga, od skrzydła, żeby była inspiracja. A sam zegar to jest właśnie coś takiego. Tu jest niby przycisk 1 start, tu jest przycisk stop i jest cały w chronografie. Okay. Tak, naciskając, stoper odczytuje sekundy, później minuty i później godziny. Tak to wygląda ten MiG. Sygnowana klamra i co jest najciekawsza rzecz, że kupując ten zegarek, klient dostaje kurtkę pilotkę. Właśnie To pokażę ją jest tutaj do tak. kamery. To jest bardzo wyjątkowa rzecz. Czyli do każdego zegarka MiG-29 z każdej z tych serii Tak. osoba, która nabywa zegarek, otrzymuje kurtkę lotniczą, można nazwać. Tak. To jest kurtka lotnicza, profesjonalna. Mało tego, tu jest takie miejsce, gdzie klient zgłosi swoje, co by chciał mieć Wyszyte? tak, wyhaftowane. Nie wiem, imię, nazwisko, data urodzenia, co chce, dostanie imienną. Także nie ma takiej samej kurtki. Każdy klient jest wyjątkowo obsłużony. To jest właśnie wszystko w cenie jednego zegarka. To jest haftowane. Tu przylepiamy daną edycję. Jest Aviator Team MiG-29. Z tyłu jest też haft. To jest może mało istotne, co powiem, ale moi drodzy, tu jest 55 000 uderzeń nicią czarną i srebrną. To jest naprawdę kawał dobrej roboty. Bardzo detaliczny. Tak. I posiadacz tego zegarka dostaje kurtkę właśnie w komplecie. Takie kurtki idą do 3 linii zegarków. To jest do MiG-29 i do 2 linii zegarków Douglas. Douglas DC3, to jest klasyczne, i Douglas Dakota. Dakota to była odmiana Douglasa wojskowego.
Do tych dwóch kolekcji, trzech kolekcji są kurtki dedykowane. Taką ciekawostką w DC3 to jest taka typiczna DC3. To jest zegarek klasyczny, szafirowe szkiełko. Koperta jest stworzona tak, jak kształty Douglasa. Jak sobie wyobrazimy Douglasa, to dziób Douglasa jest w ten sposób, tak? Taki wypukły. I to jest właśnie ta wypukłość. Uderzone 10 atmosfer. Pasek jest z tyłu skórzany, szyty, tak? Zapięcie pasa jest tak zwany podwójny motylek. W ten sposób. I o czym nie wie wszyscy, a klient wie, że w środku nawet jest szlif genewski. Tak. Taki niuans, ale to podkreśla manualność i precyzyjność. Każdy element jest zadbany i przemyślany. Każdy, tak. I fajna rzecz, to jest takie urządzenie. To jest też urządzenie z pokładu samolotu, które pokazuje, jak odchylamy tylne skrzydło, które jest centralnie, w jaki sposób zmienia trajektorię samolotu. To jest to urządzenie właśnie tu. To jest taki patent marki Aviator w tym zegarku. I to wszystko pracuje. W kolejnym zegarku, też Douglasa, Dakota, ta sama obudowa, też Douglasa, co nieco lekko jest zmieniona, cyferblat, bo tu widzimy, że indeksy się mienią. One są podwyższone, wyszlifowane. W środku widać, że taka jest jak gęsta taka masa. Taka gęsta masa jest we wszystkich zegarach pokładowych. To jest, ona jest odporna na promienie słoneczne, żeby nie blakła, żeby nie zmieniała kolorów. Tak? Farba superluminowa, taka All Rhodium, taka stara, kiedyś w latach 40., 50. właśnie były takie farby superluminowe, które są w nocy, w zależności od tego, ile przyjmą światła dziennego, tyle oddają i są w nocy widoczne. I oczywiście taki horyzont. Jak samolot przykręca tak, to on pokazuje równolegle ziemią, jak się przykręcamy. Tak? Piękne nawiązanie do awiacji. Tak. I to jest też oryginalność tego zegarka. Pasek jest jak sandwich. Skóra, środkowa część to jest kolor tarczy. Są Douglas Dakota zieloną tarczą, to tu jest zieleń w środku. Taka oryginalność. I pasek też jest ręcznie szyty. Szafirowe szkiełko, wodoszczelność 10 atmosfer. I do tego modelu jest kurtka. I do poprzedniego Douglas DC3 to jest kurtka, to jest Dakota, jest DC3 kurtka. I do linii MiG-29 też jest kurtka w komplecie. Pilotka, tak. Bardzo ciekawe inspiracje. To przejdźmy teraz do tego najbardziej wyjątkowego z perspektywy Polski modelu Douglas Day-Date, polskich edycji. Od czego warto zacząć? To nie jest pierwsza, nawet To już trzecia. to już trzecia polska edycja. No dobrze, jeśli moglibyśmy pokazać to godło, które jest z tyłu, które jest wahnikiem zegarka. Jak już mówiłem, inspiracją tego wszystkiego było to, żeby rzeczywiście stworzyć taki produkt, który po pierwsze pokaże ludziom, że jaka jest dedykacja, tak? Jaki jest przekaz. To nie jest tylko zegarek, jaki jest przekaz, bo jak wiemy, lata mijają, a historia lubi, jak coś zostaje i o tym pamiętają. I stąd nawiązanie do pana Andrzeja było bardzo ważne, żeby wszyscy widzieli, cały świat, że to jest Polak i że co on stworzył. Dlatego każdy element w tym zegarku był stworzony na bazie i przy dużej pomocy pana Andrzeja. Co odnośnie wahnika, jak mówiłem przed tym, nikt do tej pory takiego nie stworzył. W żadnej marce zegarkowej, żaden kraj, żadna firma. My to stworzyliśmy wspólnie z marką Aviator. Ja się zastanawiam, jak długo trwało wykucie, wytłoczenie, wybicie tego wahnika. Praca nad wykonaniem tego wahnika to jest rzeczywiście i kosztowna, i długotrwała.
Firma Selita, która dostarcza mechanizmy i podzespoły dla marki Aviator Systemate, 8 miesięcy testowali, wyważali, bo to nie sztuka zrobić, to trzeba tak wyważyć, żeby tak, nie było ciężkie, żeby nie wywalili łożyska i żeby zegarek się nakręcał. Tak, żeby z każdej strony waga była ta sama. Tak, tak, i żeby się nakręcał. Także no udało się, jak widzicie Państwo, jako my, jako pierwsi. Bardzo cieszymy się, że jest jakaś moda, zauważyliśmy, że ludzie zaczynają o tym myśleć i cieszymy się, że to powstało. I ludzie podkreślają tą polskość, bo to jest ważny element. 8 miesięcy trwało, Niesamowite. tak, wyważenie i widzimy produkt, który jest. Jakie jeszcze polskie akcenty znajdziemy w tym zegarku? Bardzo dużo. Ten zegarek jest, jak powiedziałem, był stworzony w współpracy z panem Andrzejem i wszystkie elementy, które on jakby podkreślał, to tu wpisaliśmy w tą edycję. Taką bardzo istotną rzeczą są dwie formułki, które są. Jedna jest lift, a druga jest propulsion. Lift to jest siła ciągu, a drugie to jest co trzyma. Także i to jest każdy element, każda ta formułka miała jakieś tam literki. Tak. I z tyłu jest piktogram na deklu, jaka literka ma nazwę. Tak. RO, gęstość powietrza, V to jest prędkość, wszystko. Bardzo mała limitacja, też na tym deklu jest, to jest tylko, każda edycja jest 450 sztuk. Tak, to jest bardzo też ciekawe, bo ten dekiel też jest w 100% w języku polskim. Wszystkie informacje są napisane w języku polskim, bardzo ładnie dobraną czcionką i faktycznie to wyjaśnienie tej siły ciągu, wytłumaczenie tego wzoru jest niesamowite, tak? No. Mało tego, to nie jest napis laserowy, ani z przodu, to jest od nowa, cała nowa produkcja i cyferblatu, i datownika, znaczy dnia tygodnia w języku polskim. Wszystkie napisy, to podkreślamy, to jest historia polskiego lotnictwa. To już jest na pierwszym placie. Indeksy rzymskie są jak w 3D, są podwyższone i pod kątem bardzo widać ich fajną jakby przejrzystość i dokładność tego, wyrazistość. I tak samo te wszystkie piktogramy z tyłu to nie są naserowane, a są wykute, w sensie wygrawerowane, tak. Charakterystyczna litera A też w ten sposób jest zrobiona na koronce. Koronka jest skonsowana, żeby było wygodniej nakręcać zegarek. Tak. Zegarek jest oczywiście automatyczny, jak się człowiek codziennie chodzi, to on rezerwa chodu wystarczy na 40 godzin, ale jak na przykład nie korzystamy z zegarka, to warto było po prostu ją nakręcić, żeby on dalej chodziła. Żeby on dalej chodził i faktycznie te detale tych szlifów na zapięciu to również w tej serii, no to na mnie osobiście to bardzo duże wrażenie zrobiło. Tak, każdy element jest podkreślany i tu jest logo wygrawerowane Aviatora i ten szlif genewski, który jest, o tym wie tylko właściciel. I o tym, że tam się kręci się godło, też wie właściciel. To warto, coś takiego w ogóle przekazuje się dalej. Ojciec przekazuje synowi, syn dalej, bo to jest coś, co ma duszę. Zawsze jak ktoś dba, a trzeba dbać o wszystko, o zegarek też, pilnować, to ma bardzo dużą żywotność. A budowa jest dobra, szkło jest porządne, mechanizm jest dobry, tylko dbać, szanować i ten zegarek ma. I przekazywać nim swoją historię. Od frontu to, co na tarczy widać, to właśnie ten day date, czyli nazwa dnia tygodnia w języku polskim. No to też jest niecodzienne, żeby schodzić z języka angielskiego, z rzadka z niemieckiego na język polski. Rozmawialiśmy kiedyś przy okazji targów z panem ze Szwajcarii. Jego imię i nazwisko, gdyby mógł pan przypomnieć? Iwan Castro. Iwan Castro. Tak, on opowiadał o tym, jak no niełatwe było stworzenie dysku w języku polskim, tak, żeby ten dysk się idealnie mieścił w okienku. Żeby... Bo są, jak pan wie, nas nie, i to tak, jest tak. Wszystkie polskie znaki, końcówki, tak, no, przeurocze też były próby. Sama firma Selita, właścicielem której jest Luis Garcia, był zdziwiony, że i teraz wszystkich pokazuje cały światowy, że zobaczcie, że dla Polski stworzyliśmy.
godło w postaci godła polskiego, tak, orła. Czyli różnice polskiej edycji między regularnymi Douglasami Day-Date są znaczące. Przede wszystkim wachnik, przede wszystkim Cyferblat inny, tak. inny cyferblat. Mhm. Tak, polskie dni, tygodnie, wszystko jest inne, tak. Natomiast powiedział... I oczywiście limitacja, tak? Tak. To jest limitacja 450 sztuk. W normalnej kolekcji bieżącej Douglasa to Aviator ma po 950 sztuk. Właśnie o to chciałem zapytać, czy to jest 450 sztuk per wersja kolorystyczna, Tak. ponieważ są dwie wersje kolorystyczne? Każdego rodzaju, tak. Okej, Każdego 450 rodzaju. sztuk. Fantastycznie. No i teraz wliczając drugą i trzecią edycję, no już też większy wybór, można wybrać tarczę bardziej, nie wiem jak to nazwać, skeleton? Tarczę typu skeleton? Tak, to jest edycja druga, bo pierwsza już skończyła, już nie ma, na tym polega limitacja. To jest końcówki drugiej edycji i od miesiąca ruszyła edycja numer 3, która ma pokazywać jakby, pomysł jest taki, że też jest polska edycja, też dedykowana jest panu Andrzejowi i też jest dedykowana temu silnikowi. I w tym przypadku jest tak, że patrząc na ten zegarek, on nam pokazuje, jakby silnik tego samolotu. Tak, od frontu ten silnik. Tak, tak. To wszystkie takie te cylindry, które wystają. I konstrukcja tego zegarka też jest bardzo oryginalna, bo jest tworzony klip i do dwójki, drugiej edycji, do trójki, które nam nagrywali w Hollywood, gdzie ten cały zegarek jest rozłożony na czynniki pierwsze i pokazane, ile warstw czego jest zrobione w tym. Wyjątkowość tego to jest polskie godło. W tym zegarku są 3 szkła szafirowe. Domyślamy się, jedno jest z tyłu, Tak. drugie jest z przodu, tak? Tak. A trzecie to jest cyferblat. Okej. Ze To szkła też jest szafirowego. szkło. Tak, szkło szafirowe. Mało tego, w tym szkle są gwinty, wkręty, gdzie są zamocowane pewne rzeczy i pokazuje jakby nam front silnika, że wychodzą cylindry. Tak. To tego się nie spodziewałem. Tak, indeksy arabskie są nakładane z góry, też są lekko podwyższane i są w tym kolorze w wersji pozłacanego PVD są elementy pozłacane i lekko są szlifowane. Także jak przekręcamy, to widać fajnie wyrazistość tych Tak, jak indeksów. odbijałem światło. Tak. W wersji stalowej te indeksy są wypełnione z masą superluminową i na przykład jak nabierze światło i zobaczymy w ciemności, to widać, że te indeksy są w powietrzu. Tak, to też pokażemy na pewno Niesamowite jest. kadry w tym jest. filmie za chwilę. I też to samo, też z tyłu jest godło, tak, Orzeł Polski. Tu jest widać wyraźnie na czerwonym tle polska edycja. Tak. Wszędzie jest piktogram, który opowiada, co od czego jest, jaka siła popędza, że samolot leci, jaka siła trzyma, że on się dalej utrzymuje w powietrzu. Także są takie niuanse i bardzo ładne. Fantastycznie. Niesamowity projekt. Osobiście serdecznie gratuluję, bo wiem, że na pewno trwało to dużo czasu i wymagało wielu wysiłków od Pana i Pana zespołu, żeby doprowadzić to do końca, ale efekt finalny jest fantastyczny, za co bardzo serdecznie Siła jest w dziękuję. jedności, także to nie jest tylko mój pomysł, to jest pomysł całego jego projektu, całego teamu biura projektowego Aviatora i to mnie cieszy, że nam się udało zrobić taką polską edycję, która w jakiś sposób nas odróżnia od innych. Tak? I to Bardzo jest wyraźnie. jedyny kraj, bardzo wyraźnie. który ma coś takiego. Tak, to prawda. Bardzo dziękuję Panie Gocza za przyjazd, bardzo dziękuję również za dziękuję. niesamowitą rozmowę i kawał fantastycznych historii i opowieści. Wszystkich z Państwa chętnych zobaczyć na żywo ten zegarek, a jest
bardzo warto, żeby go obejrzeć, dotknąć, zobaczyć jak wygląda, zwrócić uwagę na te wszystkie detale, o których rozmawialiśmy. Zapraszam do salonów Zegarownia rozlokowanych w Warszawie. Zapraszam również do naszej wersji mobilnej lub przed laptopy na zegarownia.pl, gdzie te wszystkie detale doskonale widać na naszych zdjęciach i nagraniach wideo. Również to dzisiejsze nagranie na pewno się pojawi, za co jeszcze raz serdecznie bardzo dziękuję. Ja wam dziękuję. Dziękuję Państwu również. To już ostatni odcinek tego sezonu. Po więcej odcinków Czasu Antenowego zapraszam już jesienią.